tankujemy benzynę. Mustang dość często wita na stacji benzynowej, ale w Iranie to nie problem, bo tutaj litr benzyny kosztuje mniej więcej 12 eurocentów, czyli jakieś 55 groszy. Wieża Wolności. Przeogromna. Właśnie jest Wielkanoc, a w Teheranie pisanki niczym w Polsce. Zobaczcie, Iran ma sankcje z zachodu, praktycznie nie ma tu niemieckich i amerykańskich aut, a tu nagle elektryczne, luksusowe BMW i8. Szok. Teraz parę słów o irańskiej motoryzacji. Iran ma kilka swoich marek samochodu, między innymi Iran Qasr i Saipa, ale bardzo popularne też są marki chińskie. Trzy największe koncerny motoryzacyjne to BYD, Chery i Jack. Tu koło siebie mamy dwa Jacki, sedan i SUV-a. Tak oto wygląda chińska motoryzacja na ulicach w Teheranie. Przed nami irańska marka samochodu Saipa, a konkretnie Saipa Tiba 2. Nawet ładniutka jest. Dużo tu Peugeotów, zwłaszcza 206 i 405. Dlaczego? No bo w Iranie produkują je na licencji Peugeota, mimo że dawno zaprzestano ich produkcji we Francji, tutaj jeszcze przez wiele lat były produkowane. Podobnie zresztą jest w Egipcie. Jesteśmy w kompleksie pałacowym Sadabad. To jedna z największych atrakcji Teheranu. Powierzchnia Sadabad to 110 hektarów. Kompleks ma rozmach niczym Wersalles we Francji czy Sanssouci w Poczdamie. Jest tu około 10 muzeów tematycznych. 18 czytałam. Tak? 18. Tak. I była to posiadłość letnia rodziny królewskiej. Szaha Persji, czyli poprzednika Iranu. Tak. Jesteśmy w kuchni królewskiej. Tutaj służba przyrządzała jedzonko szachowi Persji. Piękny pałac Golestan, niestety zamknięty. W internecie była informacja, że otwarty do 18:30, a okazuje się, że do 17:00. Niestety. Następnym razem zwiedzimy.
Zobaczcie, choć po drogach Teheranu poruszają się głównie kruchoty, przed nami nowoczesna stacja ładowania EV, czyli aut elektrycznych. Co prawda ani jedno auto nie ładuje, ale jest. Najwyższa wieża w Iranie. Trzecia najwyższa w Azji. Słuchajcie, trwa Ramadan. Jak wiadomo, muzułmanie nie mogą jeść, a przynajmniej powinni wstrzymywać się od jedzenia od świtu do zmierzchu. Ponieważ słońce już zaszło, restauracje wypełniają się. My jesteśmy w restauracji nietypowej, w Milad Tower, czyli najwyższej wieży widokowej w Teheranie, na wysokości 200 kilkadziesiąt metrów. Jest to restauracja ogrodowa, trochę podobna jak ta Fernsehturm w Berlinie, z tym, że jest tu wyżej, za to mechanizm obrotowy nieco wolniejszy. W tej restauracji jest klasa średnia i śmietanka towarzyska Teheranu. Irańczycy lubują się w drogich, ekskluzywnych markach takich jak Valentino, Plain, Fendi, Gucci i tak dalej. Słuchajcie, zachodnia propaganda głosi, że Iran jest krajem nieprzystępnym, zacofanym, w którym mieszkają sami fundamentaliści. Jest bardzo niebezpiecznie. Zobaczcie, jest to normalny, nowoczesny w miarę oczywiście kraj, a Irańczycy lubią dobrą zabawę. Słuchajcie, przejeżdżamy właśnie koło fabryki Iran Khodro. To największa fabryka samochodów w Iranie. Produkuje również te Peugeoty na licencji. Jesteśmy na jednym z głównych placów rond Isfahanu. Jak widać, ruch panuje tu spory. Hotele w Iranie są również przepięknie zdobione.
jest najpiękniejszy hotel, w jakim byliśmy. Jesteśmy w 5-gwiazdkowym hotelu w Isfahanie. Uwagę zwracają piękne zdobienia w typowo irańskim stylu. Zobaczcie na te dekoracje drzewek granatów. Tutaj jesteśmy w kolejnym meczecie w Isfahanie. To po prostu Jameh Mosk, czyli inaczej mówiąc stary meczet. Również bardzo ładny i piękna ornamentyka.